Doładowujemy teraz kartę. Ile? No wejść 2 przejazdy, żebyśmy miały na dzisiaj. Czyli przykładamy tylko kartę, bach, wybieramy, wybieramy dodatkowo kolejny ticket, żeby razem zapłacić 2 razy. Dodajemy i kolejna karta. Prosto, tylko drogą. Ticket. Widzisz, to jest metro, czyli busem nie można jeździć. Ok, musimy łącznie nas dzisiaj wyjdzie 15 funtów, 15 euro, przepraszam, No ja sprawdzę. za wszystko, a jak ktoś jeszcze ma kartę, tak jak córka ma dodatkowo, to powinno jej się wyświetlić, ile ona ma przejazdów. Tu masz balans? Gdzie jest balans? This bus cannot be... Nie wiem. Balans ja mam 0 podobno. No właśnie, A czemu? Przecież tylko raz jechałaś. Nie wiem, to weź. To też musisz wziąć sobie 2. Okej, no to słuchajcie, za 4 osoby wychodzi nas 20 euro, mamy 2 przejazdy, czyli możemy 2 razy metrem gdzieś pojechać. Yes or no? Tak. Niestety niepowodzenie, musicie każdy bilet osobno doładowywać, więc wybieracie sobie po prostu, układziecie kartę, doładowujecie, nawet jeżeli będziecie to jest z 10 osób, każdy musi to przejść po kolei. Jesteśmy, słuchajcie, jedno z najpiękniejszych ogrodów, jakie są w Paryżu. 20 hektarów, zupełnie inne niż cała reszta. Zresztą, tak jak widzicie, nasz wyjazd taki jest troszkę nastawiony na podziwianie takich miejsc. Tak bardzo chilloutowo, tak troszkę parysko, tak żeby omijać te tłumy. Tutaj zobaczcie, mamy piękną super fontannę. Fontanna medycejska i to jest jedno niby z takich najbardziej romantycznych miejsc w parku. Rzeczywiście wygląda fajnie, można sobie usiąść dookoła, są ławeczki, zielone krzesełka, przepraszam, takie zielone krzesełka, tak jak widzieliście, jak byliśmy przy Louvre, czy tak naprawdę w każdym parku one są, więc można je sobie przestawiać tak jak się chce. Sam park, no słuchajcie, jest przepiękny, jest duży, więc dużo tutaj przychodzi Paryżan po prostu odpocząć. Tak przynajmniej słyszałam, ale moje dziecko też mówi, że lubiło tutaj po pracy wpadać i chwilę sobie posiedzieć i odpocząć. No sami przyznajcie, że jest klimacik, śmieciarka na środku daje dodatkowego uroku, ale ludzi tu jest bardzo dużo, czyli jest to, mówię, takie miejsce, gdzie można wpaść, posiedzieć, porozkoszować się ciszą, spokojem, no i otwartą taką przestrzenią. Chociaż jest to kawałek, słuchajcie, no jest to kawałek, bo to trzeba pojechać 2 przystanki dalej niż wczoraj wysiadałyśmy przy katedrze Notre Dame, także nie ma problemu, można się przemieszczać łatwo. Ale na wszystko, tak jak mówię, trzeba mieć czas. Dajcie znać, czy byliście tutaj, czy znacie jakieś tajemnicze, sekretne miejsca jeszcze w Paryżu, gdzie no nie jest tak turystycznie, bo ja na pewno nieraz tu jeszcze wrócę i tylko za każdym razem staramy się zobaczyć coś innego, przynajmniej 1-2 rzeczy inne niż podczas naszych wcześniejszych pobytów. Idziemy po schodach tutaj troszkę, bo każdy posąg tutaj to jest francuski jakiś arystokrata albo władca. To jest ciekawe. Widzisz, jak trzyma ten? Nie wiem tylko, czy będziemy mogli... No tak, bo tu masz tak samo, mówię, 1627-93. No jak ktoś zna dobrze historię Francji, to zapewne połapie się w tych wszystkich. Nie tak jak nasz przewodnik. Ja jestem beznadziejnym przewodnikiem, jeśli chodzi o historię Francji, nie ukrywam. Ale jak ktoś chce, zawsze doczyta. To nie jest vlog historyczny, a raczej bardziej taki pod rodzinę. I interesują nas na przykład takie rzeczy ciekawe. Ale nie wiem, czy ja to jest rzeźba. Powiesz mi? Przeczytaj napis, to się dowiesz. No tak po francusku to tak słabo trochę mi idzie. A co, ja ci powiem imię po angielsku? Ale nieważne, rzeźba jest bardzo ciekawa. Jak wyciągnęłaś telefon, żeby zrobić zdjęcie, to na pewno jest ciekawa. Jeszcze dziewczyny nas tutaj przyprowadziły. To jest co prawda kolejne wejście do parku, ale chciałyśmy jeszcze tak... Przepięknie, hyacenty tutaj wyglądają cudnie, ale mówię, no to jest po prostu zabójstwo dla alergików i trochę to nie wyszło tak jak chciałam, bo naprawdę widzę, że moje dziecko się męczy.
Także jeżeli nie będziecie tutaj w najbliższych tygodniach, to może Was minie to, co się tutaj dzieje, czyli wszystkie pyłki, wszystkie rozkwity kwiatów. A jak macie jakieś fajne sprawdzone sposoby na alergię, to dajcie znać. Ja z chęcią się dowiem, bo w Anglii dopiero sezon na pylenie zacznie się, jak wrócimy, prawda? O, patrz, jak fajnie zrobiony pomnik. Bardzo ciekawie zrobiony pomnik. A tu kolejne piękne kwiaty. Fajne jest to, że tutaj właśnie mówimy, że jest tak dużo krzeseł i tak naprawdę każdy może sobie usiąść gdzie chce, a nie tak jak w Londynie musi się zapłacić za leżaki. Więc to jest naprawdę super. To jest, słuchajcie, tutaj rewelacyjne, bo to zachęca do tego, żeby po prostu wyjść i posiedzieć sobie w takich miejscach. Poczytać, zobaczcie, tutaj dzieciaki, starsze osoby siedzą, czytają. Fajnie. Jak będziecie mieli okazję i nie będziecie mieli jakiegoś takiego super ekstra tempa na zwiedzanie, to szukajcie takich miejsc. Zobaczcie, do jakiego pięknego placu doszłyśmy. Tak sobie idziemy z parku w stronę wieży Eiffla, ale jeszcze mamy zahaczyć o jakieś inne punkty i taki piękny plac. Ślicznie, no nie? Zawsze jest cudownie. Jak będziecie tutaj, będzie bardziej gorąco, to słuchajcie, już jesteśmy tak blisko Muzeum d'Orsay, tutaj mówię za ogrodami luksemburskimi, tak samo, w zależności z którego kierunku, i na pewno będziecie mogli tutaj znaleźć chwilę, jeżeli chodzi o taką ucieczkę przed słońcem, jak będzie oczywiście upał. A my tu jeszcze zobaczymy, może uda nam się wejść do tego kościoła? No chyba tak, dziewczyny wchodzą, więc można wejść. Tu macie godziny rozpisane na mszę, ale jest tak samo pewnie możliwość wejścia i zwiedzania za darmo. Słuchajcie, tutaj szybciutko to czytałam, tak niezbyt jest informacja, żeby nie nagrywać. Jest to drugi po katedrze Notre Dame kościół, budowany ponad 100 lat. I tutaj jest taki charakterystyczny gnom, ale nie tylko. Zobaczcie na organy. Alicja, zobacz na organy, który wyznaczał kiedyś tutaj właśnie pory roku, słońca. Zaraz go spróbuję zlokalizować. Ale słuchajcie, jest przepiękny. Jest po prostu cudowny. Wydaje mi się, że jest nawet taki bardziej spektakularny, jeśli chodzi o widok, niż w tej chwili katedra. Znaczy, katedra jest przepiękna sama w sobie, ale wow. No powiem Wam, że trafiliśmy na fajną perełeczkę. Tak, widzicie, wszyscy gnają do katedry, a jeszcze jest tyle innych ciekawych miejsc do odkrycia. A tu mamy całą makietę wykonaną z Lego. Muszę to pokazać młodemu, bo on zbudował katedrę, ale takiego czegoś to nie widział. Ciekawe, co? Jeszcze tu Wam pokażę ołtarz, bo naprawdę kościół robi niesamowite wrażenie. Bardzo nam się podoba. No, jest taki bardziej otwarty niż katedra. Nie ma, tak jak widzicie, w ogóle nie ma ludzi prawie. A jest piękny, jest naprawdę piękny. Organy są po prostu, zobaczcie. I jesteśmy w kolejnym miejscu. Tak, pójdziemy najpierw do sklepu. Chciałam Wam tutaj pokazać ujęcie Café de Flore. Jeżeli nam się uda wejść, to wejdziemy. Jeżeli nie, to trudno, ale samo miejsce jest warte pokazania, bo jest to oczywiście bardzo kultowa kafejka, w której tętniło życie kulturalne. Spotkało się dużo tutaj osób z takiego świata, wiecie, kultury,
więc na pewno jest bardzo miło, ale przypuszczam, że będzie tam busy. Dobra, przechodzimy sobie na drugą stronę. Zobacz, jaka piękna cytryna. Zaraz mi się kojarzy z Louis de Funès, jak grał w tym filmie z zakonnicą. Tu jest jedna knajpka, do której też można iść, a ta nasza Café de Flore jest tam. Ale czy nasza? No żadna nie jest nasza, po prostu zobaczymy sobie, gdzie usiądziemy, jeżeli usiądziemy. To są walizki, w którymi powinniśmy podróżować. Prawie takie podobne mamy u siebie. I tu jesteśmy przy tej słynnej kawiarni. Słuchajcie, czy jest warto? No czasami niektóre miejsca są przereklamowane, wiecie o tym doskonale. Ale tutaj chodzi o to, że tu są tak kelnerzy w tych białych fartuchach. Ludzi dużo, ale widzę, że moja córka idzie dalej. Dobra, powiem wam tak, creme brulee wczoraj jadłyśmy za 4,50 euro, tutaj 13. To pewnie będzie wiele lepsze. No tak, na pewno jest jakoś inna. Tamte to było taki water spoon, to co wczoraj, jeżeli nie wiedzieliście, to zerknijcie. Sałatki, zobaczcie, 22 euro. No jest tak trochę drogo tutaj, ale nie ma w ogóle listy z kawą i z takimi napojami. I zobaczcie, tak sobie idziemy, bo idziemy w kierunku pól marsowych, a tu mamy polską ambasadę, taką piękną, w sumie śliczny budynek, co? Bardzo ładnie się prezentuje. No i tutaj kawałeczek dalej, zobaczcie, mamy już plac inwalidów. Jak ktoś nie był, to też warto tutaj się przejść. Jest naprawdę bardzo ładnie. Zresztą można wejść do tego tutaj na teren tego pałacu. Tam oczywiście trzeba dodatkowo zapłacić. Nigdy nie byłyśmy, więc nie wiem, czy warto, czy nie warto. Nie powiem wam, jak ktoś z was był, to dajcie znać, czy warto. A tutaj przed nami słynny most aleksandryjski, ale my sobie na niego jeszcze wrócimy. Taki najbardziej spektakularny w Paryżu. Tutaj patrzcie, jak pięknie. Dziewczyny gdzieś tam poleciały do przodu, czekałyśmy na światłach. Nie dogoniłyśmy tak gdzieś tam do przodu, ale patrzcie, jak pięknie zawsze jest to udekorowane. Te wszystkie kawiarenki. Ślicznie to zobaczcie, już jesteśmy coraz bliżej, już mamy niedaleko. 1 kilometr, wow! Naprawdę tak się zawsze wydaje, że wieża Eiffla jest blisko, jest zawsze daleko, cholera. Podobno jedna z lepszych cukierni. A co, ojejku, jakie pyszności! Pistacjowe, jaki krem, torty, muszę sobie znaleźć inspirację. A co tu w środku jest, jakiś krem marcelinat, czy co? Czekoladowy? Ty, a to nawet nie jest takie drogie. Pistacjowe, beziki. Pokażcie, co dobrego? Pokaż. Merang, bezy, pistacjowe, a to jest takie z kremem. Jaka brioche wielka, no. No, jak pachnie, słuchajcie, pyszne. I zobaczcie, jak pięknie, coraz bliżej jesteśmy miejsca naszego docelowego. To już jest taka piękna, charakterystyczna część, gdzie oczywiście wieża Eiffla dominuje. I dojdziemy tutaj zaraz na sam początek. Słuchajcie, fajnie tak, przed chwileczką się zatrzymałyśmy na kawę, bo już tam niestety po pierwsze nie było miejsca, po drugie powiedzieli nam, że jak jest lunch, no to niestety nie możemy usiąść na kawie, tylko trzeba jeszcze zamówić jedzenie. No a my tak niezbyt miałyśmy ochotę, więc są też pewne... Pracują, słuchajcie, głośno jest jak cholera, ale my znajdziemy na pewno sobie miejsce, żeby usiąść. Zobaczcie, jest klimacik, tu oczywiście pamiątki. Mega drogie pewnie w porównaniu z innymi. No i piękna wieża Eiffla. Tak się prezentuje. Oczywiście jeszcze nie miałyśmy okazji babci pokazać jej, jak ona się świeci wieczorem, ale może nam to się uda. A tu podmuch wiatru. Prezentuję wam, jak pięknie wygląda dzisiaj. Naprawdę super. Tam pod wieżą Eiffla, widzicie, jest taras. Może tam się przejdziemy. To jest taki bardzo instagramowy spot. Tam można sobie porobić fajne zdjęcia. My na wieżę Eiffla nie wjeżdżamy, bo tak jak wam mówiłam, to jest po pierwsze zawsze są kolejki, po drugie zawsze... Tam studenci mają jakieś zniżki, ale no dla mnie to mówię, to nie jest taka atrakcja super, bo widok jest dokładnie podobny jak z Lafayette czy z innych punktów tutaj takich darmowych, więc jeżeli komuś zależy, no to oczywiście super, ale mówię, dziewczyny były, przerabiały, mówią nic nadzwyczajnego, a babcia ma znowu lęk wysokości, więc jej nie zostawimy na dole, ale pójdziemy pod wieżę Eiffla, to zaraz wam pokażę. Nasze idealne miejsce na piknik. Fajnie, co? Ale ludzi. A zobacz, jak teraz fajnie widać te tarasy tutaj.
Zaraz zobaczymy, jakie są aktualne ceny, bo powiem Wam szczerze, nawet nie wiem, jakie są ceny w tej chwili, żeby wjechać na górę. Tutaj sobie podejdziemy i wejdziemy pod wieżę Eiffla i słuchajcie, od razu Wam powiem, jaki błąd kiedyś zrobiliśmy. Tak, byliśmy jakoś niedoinformowani, że myśleliśmy, że trzeba, żeby wejść pod wieżę Eiffla, to musicie mieć bilety. Nieprawda, normalnie wchodzicie, po prostu nie wejdziecie później na górę, musicie sobie tam osobno kupić bilety, ale tutaj normalnie przejście jest bez żadnego problemu, za darmo pod wieżę Eiffla się wchodzi, tylko trzeba po prostu przejść, taki security, tak jak wszędzie i tyle. Proste. Także nie omijajcie tej atrakcji, bo ona jest darmowa, wbrew pozorom. Idziemy do środka, tylko musimy zaczekać, aż wycieczka sobie pewnie przejdzie i dojść tam na sam koniec, bo tam się dopiero wchodzi. No, tu sobie czytajcie, że nie macie biletu i wchodzimy sobie normalnie. Na wieżę, tak, na wieżę trzeba płacić, ale pod wieżę i dookoła tutaj, jak są te pełne sklepików, wszystkiego to jest za darmo. No i słuchajcie, dajecie torby, przechodzicie bez problemu. Także jeżeli nawet nie macie biletu, nie przejmujcie się. Oczywiście w okresie wakacyjnym, takim wiecie, gdzie jest busy, no to będziecie stać się w kolejce, żeby Wam prześwietlili te torby. Torebki trzeba otworzyć, kobitki, więc bądźcie na to gotowe. Ale generalnie, tak jak Wam mówiłam, tutaj wejście jest całkowicie za darmo. Dopiero tutaj Wam pokażę, możecie iść i zeskanować swoje bilety. A generalnie zobaczcie, jak tu jest ładnie. Tu jest dużo ławeczek. Oczywiście tutaj zaraz wejdziemy na taki placyk, gdzie jest pełno takich sklepików z pamiątkami i tak dalej. No ale to wiadomo, oni też chcą tutaj z czegoś żyć. I sama. Poczekaj, siatka tam jest na górze, jak dzieciaki chodzą. Widzisz? Ta niebieska na górze. Widzisz, jak idą? Wow, ale to jest hardkorowe. Wow. No dobra, słuchajcie, dziecko mnie namówiło, ale tylko mnie, żebyśmy weszły na górę schodami, więc zobaczymy. Babcia z najstarszą córką została, no bo babcia na pewno nie da rady wejść po schodach tak wysoko, a my wejdziemy, mówię, prezenta zajączka będzie miała. Pięknie, pokaż jakie ładne bilety. Takie ładne bilety mamy. Zmiana planów totalnie. Dziecko mnie namówiło i idziemy na drugie piętro schodami. No widzicie, czasami zmienia się plany. Dobra, zaczynamy pierwsze schody. Nie wiem, ile tych schodów jest, ale na pewno dużo. Także mamy mało czasu, żeby tam się wspiąć. 600? 71. No to słuchajcie, do dzieła. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, jak nam trening pójdzie i w jakim czasie to pokonamy. Oczywiście zaoszczędzę Wam całego tutaj wspinania się naszego. Trzymasz bilet, żeby było ładnie? Na pamiątkę? Trochę wspinania. Dobra, ja Wam powiem tak. Ja też mam lęk wysokości, ale idę tylko ze względu na młodą. Ale generalnie jak się wchodzi, to kurczę czuć... Ja odnoszę takie wrażenie, że już mi się kręci w głowie. Niestety nie jest napisane, jak jeszcze wysoko. Ale pięknie już widać. Ile jeszcze schodów? Niedużo? Niedużo. Słuchajcie, niedużo. A tu winda jedzie, o. Robi się coraz bardziej ciemno. Słuchajcie, ale naprawdę, od razu Wam powiem. Wchodzicie tutaj, jak macie dobrą kondycję. Bo to jest nie lada wyzwanie. A jeżeli nie dajecie rady, to lepiej sobie pojechać windą. Tylko że jest 2 razy drożej. Ale dziwne uczucie, słuchajcie, pomiędzy takimi kratkami i taka otwarta przestrzeń. No ja jestem trochę taka przerażona. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na górze. Tak wygląda. A tu możemy zejść, popatrz. Tu tak. Ale wyżej już nie możemy wejść. Chyba nie. To ja powiedziałam, że już będziemy szły zaraz. Patrzcie, jak ładnie widać. Wow. Nie no, robi wrażenie, no robi. Ja zawsze byłam taka, że wierzyłam moim dzieciakom, że nic jej ładnego nie jest. A tak naprawdę, no jest, Alicja nie mów, jest zupełnie inny widok niż z Lafayette. Zupełnie inny. Pięknie jest, słuchajcie.
Nie no, nie omijajcie. Jak będziecie chcieli, to bukujcie i wtedy wejdziecie na pewno szybciej, ale jednak warto było. Warto było tutaj. Ja jeszcze pójdę i pokażę wam tutaj, bo to jest restauracja. O, tu zobaczcie, są fajne. Nie ma, drugie piętro, gdzie byś... Aha, tamtędy jeszcze schodami. A, chyba, że tam jeszcze schodami, no. Chyba, że takie jest, słuchajcie, faktycznie, że jeszcze można wejść jeszcze wyżej. No. A, i tu jest to przejście. Ale to trzeba zarezerwować osobno, na pewno. Tak, no chodź, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, i tu jest, się idzie rzeczywiście na drugie piętro. Tutaj z tej drugiej strony. Albo jedzie się tą windą. Ty chcesz jeszcze wyżej iść? Ojejku, to ja muszę... Dobra, słuchajcie, moje dziecko chce iść jeszcze wyżej. Czyli jeszcze... Ile jeszcze schodów? Ojejku, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla mnie. To jest otwarta przestrzeń, czy nie? Kurczę. To ja nie wiem, czy ja tam dam radę, ale iść. Ale co się będę patrzyła na ciebie? Dobra, słuchajcie, weszłam, ale walczyłam sama ze sobą, serio. O, ale to nie chodzi o schody, tylko chodzi o to, że się zaczyna kręcić w głowie w pewnym momencie. No i powiem wam tak, chciałabym tam podejść, ale jeszcze mam cykora. Może taki bezpieczny dystans. Patrzcie, jak pięknie widać Montmartre. Kawałek mamy do domu, co? Ale jest pięknie, Sekwana. Babcia gdzieś siedzi na dole, ja ją tutaj widzę, jak one siedzą. Babcia siedzi sama, tak, została już sama. Martyna poszła uczyć. Słuchajcie, zobaczcie, tu jeszcze możecie podejść kawałek wyżej i wtedy nie będziecie widzieć tak za tej balustrady. Tu macie na tym większy jeszcze sklepik, słuchajcie, więc jakbyście chcieli sobie kupić jakieś fajne pamiątki, to pewnie są super i w super cenie. Ale zobaczymy, tutaj oczywiście macie przesiadkę, możecie wyżej windą wjechać. Zobaczcie, jak pięknie widać. Teraz jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze piękniej. Już. O, daleko jesteśmy. No dobra, słuchajcie, tu jeszcze sobie... Tak, moje dziecko jest zachwycone, bo naprawdę na 5. raz jesteśmy znaczy ja jestem pierwszy raz na wieży. Nigdy tutaj nie byłam, bo zawsze byłam bardzo przerażona i w sumie dalej jestem, ale jest okej. Chcę tutaj przejść dookoła i wam pokazać, bo z każdej strony widać inaczej. Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze pójdę z tamtej strony wam pokazać, ale tam już będzie wiało, więc będę musiała zmienić troszkę telefon. No dobra, jeszcze raz wracamy do sklepiku, bo chcemy zobaczyć co nieco, ale powiem wam tak, no fajnie jest, robi wrażenie. A teraz jeszcze szybkie zakupy, może coś się upatrzy ciekawego. Nie, no co to, zobacz jakie ceny. W ogóle jakaś... Myślisz, że jesteś... Nie, tak. Wyszliśmy? Nie, myślę, że to wszystko jest po prostu to samo, tylko mega drogie. Teraz jest dobre, bo nie wiem jak mamy zejść na dół, wiecie? Tu jest wszędzie, no idziemy dookoła. A może tu? Dobra, to schodzimy na dół, mamy 10 minut. Idziemy. Ruszamy. A tu zobaczcie, jest winda, tak wygląda, żeby jeszcze wyżej wjechać, ale my już schodzimy na dół, już okej, dosyć tych atrakcji. Można sobie tak, tutaj mówię do tej windy, jak ktoś ma bilet, to jeszcze sobie wjedzie wyżej na samą górę i pewnie tam jest ten super taras. A tu zobaczcie, są w ogóle takie levele. Spoko, co? No dobra, zobaczcie, tutaj jest ta siatka, można przejść siatką, tutaj windą do góry i już jesteśmy na pierwszym. Ile kosztuje? Nie wiesz. A, tu jakieś przekąski można kupić. Dobra, chodźmy tędy. Chodźmy tędy już. Dobra, bo widzicie, o co tutaj chodzi? Tu jest crepe, czyli naleśniczek, 5 euro, po prostu oblany czekoladą. No super. Tutaj jeszcze jesteśmy, słuchajcie, w toaletach. Jest chwila przerwy i można iść do toalety, ale jest bardzo tłoczno. Od razu wam powiem. No ale trudno, trzeba zaczekać. Co za przeżycie, słuchajcie. Nie, ale tak, ja myślę, że nam z godzinkę tutaj zeszło spokojnie. Z godzinkę bankowo, słuchajcie, zanim tam wejdziecie do góry, zanim tam pochodzicie, jakieś fotki i tak w miarę szybko. Ale popatrz, tutaj w ogóle nie ma... Aha, bo tu jest tylko winda, okej. No dobra, ale słuchajcie, od razu wam powiem tak.
sobie najlepiej zabukować szybciej bilet, bo wtedy nie stoicie w tej kolejce tutaj, co jest do biletków. I można na ten sam, to znaczy dzisiaj nam pokazywało, że mogłyśmy tak naprawdę za 15 minut sobie zabukować bilet, ale już byłyśmy koło kas. Także warto było, na pewno było warto, bo młoda o tym marzyła. Ja niekoniecznie, no ale okej. Taki szybki prezent, a babcia gdzieś tutaj siedzi i biedna czeka na nas, także szybciutko idziemy. I atrakcja jeszcze jedna na dziś. Doszłyśmy spod wieży Eiffla pod łuk. No, kawałek siedzi. Ile szłyśmy? 40 minut? 30? 30 parę minut szłyśmy. Także tutaj już stąd będziemy brały metro z powrotem do nas na Montmartre. I może dzisiaj nam się uda zachód słońca zobaczyć z Montmartre. No i teraz słuchajcie, tylko trzeba się przedostać na drugą stronę, za to rondo. Tutaj są schody, schodzi się w dół i wychodzi pod łukiem. Zaraz to sprawdzimy, tak przynajmniej było, mam nadzieję, że się nie zmieniło, ale musimy tu iść na pasy najpierw. Słuchajcie, taka mała ciekawostka na Champs-Élysées, jesteśmy tutaj w McDonaldzie, jedyny McDonald's, który ma takie srebrne logo, nie żółte. Tu musimy wejść do środka i to jest takie charakterystyczne, a idziemy, bo dziewczyny chcą do toalety, a przy okazji sobie weźmiemy loda, może makaroniki. O, tutaj właśnie można kupić makaroniki w McCoffee, zobaczcie. To jest niesamowite. W McDonaldzie makaroniki, jedynie €1,70. Jedna sztuka, tak. Dobre, co? Ale to jest, nie wiem gdzie jeszcze w McDonaldzie można kupić makaroniki, ale tutaj to jest właśnie fenomen tego, że są makaroniki. A jeżeli ktoś jest ciekawy, jak jest w McDonaldzie we Francji menu, no to już Wam pokazuję. Co mamy? Zobaczcie, co mają inne. Mamy na przykład Mario, my nie mamy. A, no tak, nie mamy Mario. Albo tego co nie mamy. I czy mają lody z polewą karmelową? To mnie najbardziej interesuje, bo to uwielbiam. Oj, makaroniki widzicie? I croissanty. I co tu mamy? O, są lody z polewą karmelową. O, jaka cena. Dobra, to chyba zrezygnuję, wiecie co? Bo to pójdzie mi w boki. Kawa, hot drink, no zobaczymy jaką mają kawę. A nie, no kawa, patrz, zobacz. 2,50 jest spoko, zobacz. Double espresso. Dobra, to sobie wybierzemy cappuccino. Co sobie wybierzemy i nawet herbaty takie bio. A Happy Meal? Zobaczmy, co mają w Happy Mealach. Happy Meal. 4 euro. No, a gdzie są zabawki? No dobra, weźmiemy tak. Weźmiemy Patrz, mają frytki. tomatoes. A no tak, faktycznie. A patrz, show more products. Aha, sorry, przełączyłam Ci. A No, okej, to daj. I co mamy jeszcze? A, wody i ten, dobra. A zabawkę później? I później zabawka, ale ciekawa jaka jest zabawka. takie są picia. No Czyli dobra. wodę możesz tu powiedzieć. No dobra, okej, to tu weźmiemy. Dobra, i już co mamy? Ekstra, nic nie chcemy. I co dalej? I co dalej robimy? Jak chcemy dalej? A tu zobaczcie, jakie są zabaweczki. Jakie kurteczki w ogóle, super, co? Świetne. No dobra, skusiłyśmy się na makaroniki i będziemy miały makaroniki takie pyszne, zapakowane. Pokaż? Pokaż, co masz? No dobra, słuchajcie, schodzimy jeszcze tutaj w dół, żeby wyjść sobie pod łukiem i będziemy szły już na metro. Zjadłyśmy makaroniki, dobre były, babcia? Dobra, ale słodkie jak cholera. A jeszcze mamy dwa, słuchajcie, może zostawimy dla Marceliny, co? Nie? Zobaczcie, tu mamy kolejeczkę, żeby sobie wejść tam na górę. Na pewno musicie bilety sobie wcześniej zarezerwować. My odpuszczamy tą atrakcję, bo mówię, już mieliśmy dzisiaj super atrakcję związaną z wieżą Eiffla, niespodziewaną, także wow. Także my sobie tylko tu wyjdziemy na górę, zrobimy sobie fotkę, zobaczymy. 16 €? No to prawie jak na wieży Eiffla. Więcej. No tak, ja 14,80 zapłaciłam. A wiecie, co się zastanawiamy? Że tak naprawdę, żeby wejść pod łuk, to i tak trzeba kupić sobie bilet, bo my wyjdziemy z drugiej strony. Czyli zobaczcie, wyszliśmy tam, wyszliśmy tutaj. Czyli żeby wejść tam, no po prostu musi zapłacić bilet, no. No trudno, nie wchodzimy, widzicie. Ale z tej strony tak. Nie jest nam dane, może następnym razem. Idziemy teraz już na metro i jedziemy na nasze Montmartre. Ale tu jest mi ludzi, od razu wam powiem. Zrobiłam zdjęcie tego. Czego? Tego Champs-Élysées.
No dobra, mam do pokonania teraz schody, bo poszłam jeszcze do sklepu z córką, wróciłyśmy, zjadłyśmy sobie kolację, naszykowałyśmy, słuchajcie, sałatkę. Nie miałyśmy ochoty na żadne takie jedzenie w innych miejscach, bo miałyśmy trochę lodówkę wypełnioną, więc powiem Wam szczerze, że tutaj byłyśmy w sklepie obok na ulicy. Bardzo lubimy ten sklep, jest bardzo dobrze wyposażony, ma bardzo dużo opcji bez glutenu, zresztą nagrałam, wstawię Wam tutaj fragment, jak kogoś to interesuje oczywiście. A teraz spinam się, bo moje dziewczyny, znaczy córka z babcią poleciały na zachód słońca. Jejku, zobaczcie jak jest pięknie. Teraz przełączyłam telefon i wow, jest po prostu bosko. A tu mamy bazylikę. Tak mówię, z drugiej strony idziemy, ale to jest właśnie Montmartre. Nic dodać, nic ująć. Jest po prostu cudownie. Już jest po 19, a ludzie jeszcze wchodzą, ale my zostawiłyśmy sobie bazylikę na jutro. Słuchajcie, jako ostatni dzień chcemy tutaj zakończyć na Montmartre tak samo. I taki mamy plan właśnie, że bazylika, jeszcze tutaj ściana miłości, no i może jeszcze coś ekstra uda nam się jutro wyhaczyć. Także teraz chwila rozkoszy dla nas. Pójdziemy zobaczyć, jak jest oświetlona wieża Eiffel. Tu jeszcze na sam koniec Wam pokażę, tam już prosto szłyśmy pierwszego dnia, to tu Wam pokażę z tej strony, żeby przejść, bo wyjdziemy sobie tymi samymi schodami, co ja teraz przeszłam, więc to jest naprawdę też bardzo fajne zejście i tak jest romantycznie, ale zobaczcie, jak tu pięknie jeszcze wygląda. Ala, czekaj! Tutaj nie szłyśmy. Szłyśmy uliczką z boku, a tu nie szłyśmy. Tam szłyśmy, tam jest galeria, a tutaj są jeszcze, słuchajcie, takie sklepiki tak samo i też jest taki, no, klimacik fajny. O, i tutaj zobaczcie, jeszcze w tą uliczkę właśnie można wejść, tak pięknie, i tu też są pamiątki. I musicie patrzeć, bo ceny są różne, ale w każdym razie tu jest dużo dookoła rzeczy, artyści, którzy zapraszają do malowania portretów. W sumie tak naprawdę te pamiątki niby są takie same, a jednak się troszkę... O, ta torba jest fajna, ciekawa. Torba jest okej, ja chciałaś koszulkę taką. Słuchajcie, to jest tak dużo rzeczy moje. Niby te sklepiki są bardzo, bardzo podobne, a naprawdę w każdym znajdziecie coś innego. Tu akurat jesteśmy pod samą bazyliką. Zobaczcie, tu jest jeszcze fajne takie miejsce, gdzie można sobie winko grzane wypić, usiąść, posiedzieć. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. Także my będziemy kończyć. Idziemy jeszcze tutaj w dół schodami do sklepu jeszcze raz, bo dziewczyny jeszcze tam chciały coś sobie dokupić. I jutro będziemy się z Wami witać. Zobaczycie zresztą gdzie, bo mamy plan właśnie tutaj przyjścia do bazyliki. Jak już ogarniemy się, zdamy klucze, będziemy miały czas, żeby tutaj sobie chwilkę jeszcze pochodzić.